No tego się nie spodziewałem, słuchaj. Cześć, Marcin Cichosz, Sonubates Polska. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować moją ulubioną zanętę z gamy Sonubates. Zanętę, która jest ze mną od kiedy tylko pojawiła się na rynku polskim. Myślę, że to jest 10-12 lat, nie chcę kłamać, ale to jest na pewno dosyć długi okres czasu. Chciałbym Wam powiedzieć o niej kilka słów i oczywiście powiedzieć i pokazać Wam później to, jak się ją poprawnie przygotowywuje. Jest to zanęta przede wszystkim bardzo uniwersalna. Ona jest w kolorze jasnym, nie białym, nie za jasnym. Jest po prostu w kolorze naturalnym, jest w perfekcyjnym kolorze do tego, żeby wyprowadzić z niej jakieś kolejne miksy bazujące na innych mieszankach, innych zanętach, oczywiście z gamy Sonubates. Jest to zanęta, którą bardzo łatwo się przygotowywuje i po to była przygotowana latami, dopracowywana przez czołowych wędkarzy i zawodników brytyjskich, żeby była prosta, łatwa, ale bardzo skuteczna. Oprócz tego jest to mieszanka, która w swoim składzie oczywiście ma bardzo dobrej jakości mączki rybne i ma tej mączki rybnej zrównoważoną ilość. Często pytacie mnie prywatnie, czy często pytacie na kanale Sonubates, czy na Facebooku marki Sonubates, czym się różni Match Method Mix od innych zanęt z rodziny Match Method Mix, od ciemnej i od marina. No tym, że to jest uśredniona ilość mączki rybnej. To jest bardzo ważne, ponieważ są okresy w czasie roku i intensywność żerowania ryb spada lub wzrasta, kiedy one potrzebują większą i mniejszą ilość mączki rybnej. Match Method Mix jej ma bardzo bezpieczną ilość, taką, którą możecie praktycznie używać cały rok. Moim zdaniem wyjątkiem jest tylko bardzo ekstremalnie zimna woda, ale wtedy naprawdę rzadko jeździ się na ryby. Wtedy warto jako samodzielnej mieszanki użyć Match Method Mixa Darka. Natomiast on jako ta mieszanka o zrównoważonej ilości mączki rybnej nadaje się przez cały rok. Tak jak powiedziałem, zanęty Match Method Mix można używać oczywiście jako samodzielnej mieszanki, co robię bardzo często i w wielu sytuacjach jest to idealne rozwiązanie. Przygotowywuje się ją bardzo łatwo. Ja robię to w ten sposób, pokażę Wam oczywiście, jak ja to robię, jak ja ją przygotowuję. Do 3 części zanęty dodaję 1 część wody, nic więcej, nic prostszego. Nie trzeba się zastanawiać, w jaki sposób tej wody dolać, czy powolutku, czy szybciej, czy mieszać teraz, czy później. Nie, po prostu wsypujecie 3 części Match Method Mixa, 1 część wody, dzisiaj do miski, żeby było łatwiej to pokazać. Mieszamy, odstawiamy na 20 minut to wszystko. Zobaczcie, w każdym opakowaniu oczywiście schowam tylko śmieć, żeby nam nie wywiało, bo dzisiaj jest tragiczna pogoda. W każdym opakowaniu jest zawsze darmowy podajnik do Method Feeder. Ja odmierzam sobie zazwyczaj takimi pojemnikami. 3 części zanęty. 1. To nie jest apteka, nie musi to być idealnie. O, już mamy podajniczek. 2 część. Wieje, co widać na załączonym obrazku. I 3. Jak w młynie. Do tych 3 części zanęty 1 część wody. I tak jak powiedziałem, po prostu dodaję do zanęty bez zastanawiania się, w jaki sposób, czy wcześniej, czy później. Rączka, najlepsze mieszadło. Porządnie należy to wymieszać. Słuchajcie, ta zanęta może Wam się wydawać podczas mieszania, że to się robi taka breja, jakby coś zupełnie z jesiennej rynny wypadło. Paskudnie to wygląda, ale tak ma być. Tej zanęty w sumie nie da się zepsuć. Możecie dodać, tak jak ja, 1 część wody, możecie dodać 1,5 części wody, 2 części wody, obojętnie. Ona po dłuższym czasie dojdzie do siebie i po przetarciu przez sito nadal będzie idealna. Natomiast ja dodaję 1 część do 3, dlatego, że to jest taka ilość, która jest dla mnie wypracowana, dobra, perfekcyjna. Ja później ewentualnie z tą zanętą mogę zrobić wszystko, co chcę, czyli mogę ją jeszcze później bardziej zmoczyć, ale już mając ją na półce bocznej podczas wędkowania, mogę dodać jakichś atraktorów, mogę ją wyprowadzić jeszcze w jakikolwiek sposób, więc to jest dla mnie idealna ilość wody do tej ilości zanęty i taką Wam właśnie polecam. Tutaj nie trzeba za bardzo mieszać, wymieszałem na szybko, raz, 2, 3 ręką, odstawiam na minimum 20 minut, po 20 minutach można się nią już zająć, najlepiej jest poczekać sobie około 30 minut
i wtedy przetrzeć przez sito. A few moments later. To słuchajcie, ostatni etap już przygotowania zanęty. Minęło 20 minut z zegarkiem w ręku. Ja to dzisiaj, tak jak mówiłem, robię w misce, żeby było w miarę kompaktowo. Przesypujemy to sobie na sito. Ja używam sita tego niebieskiego. To są oczka 6 mm. Myślę, że innego do łowienia na Match Method Mix nie potrzeba. Zobaczcie, przesiałem te drobiazgi, które przeleciały. Reszta zostały grudki spojone wodą. Przecieramy raz, dwa, trzy przez sito. Przejdą wszystkie grudeczki ładnie nam przez to sito. Oczywiście, jeżeli ktoś nastawiłby się na jakieś drobne ryby, to może i 2 albo 3 razy przez to sito tą samą zanętę przetrzeć. Ona będzie jeszcze bardziej puszysta. Albo użyć tego sita zielonego, które ma drobniejsze oczka. Natomiast ja przy moim wędkowaniu i wędkowaniu porządnych ryb takiej potrzeby nie widzę. Zobaczcie, jak wygląda dobrze przygotowana zanęta. 20 minut odstała. To jest piękny, puszysty miks przetarty przez sito. Pięknie się lepi, zlepi się nam bardzo łatwo w kulę. Jeśli byśmy taką kulę chcieli podać blisko siebie, gdzieś przy samym brzegu wędkowania, na przykład latem, do kubeczka, do tyczki, kula jak marzenie. Do tego idealnie nadaje się do zaprezentowania w podajniku do Method Feeder, jak również do nabicia koszyczka klasycznego. Perfekcja w każdym celu. Mamy luty. Sezon metodowy zbliża się wielkimi krokami. Zanęta dostępna jest w każdym sklepie, dobrym sklepie internetowym lub stacjonarnym. Możecie bez problemu ją nabyć, spróbować, przetestować i korzystać, jak tylko sezon ruszy. Bardzo polecam i mam nadzieję, że niedługo widzimy się nad wodą. I przed kamerami, i prywatnie. Cześć!